Studio Hexagon przedstawia. Akt pierwszy. Przez setki cykli od opuszczenia przez Lorian ich ojczystej planety panował spokój, a wszystko wskazywało na to, że ta epoka właśnie dobiegała końca. W tym czasie udało im się odbudować populację, wydłużyć znacznie czas życia, dopracować sztuczną inteligencję, by zyskała osobliwość oraz rozbudować Sirius'im tak, aby ich nowy dom mógł pomieścić przeszło 200 milionów żyć, wliczając w to przedstawicieli sztucznej inteligencji, czyli neoroboty. Miriam spojrzała na swojego syna. W zeszłym obiegu ukończył 15 cykli, co pozwalało mu poznać prawdę, chociaż nie miała pewności, czy będzie to dla niego dobre. Myślała nawet nad planem ukrycia go przed Radą ich skrzydła, ale ostatecznie i tak nie miała nic do powiedzenia. Wszak wyrażanie jakichkolwiek emocji było zakazane. Już przez protoplastów Sirius'im uznana za przyczynę wszelkich wojen na świecie. Od zawsze miała z tym problemy. Na szczęście jej dziadek zasiadał w kolektywie i zajmował się bezpieczeństwem. To dzięki niemu Miriam uzyskała wysokie stanowisko w Departamencie Wczesnego Ostrzegania. Gdyby nie on, być może musiałaby się pogodzić z jakąś podrzędną posadą i nie miałaby szans na awans. Wypełniała swoje obowiązki najlepiej jak mogła, choć nieraz myślała o odejściu. Męczyły ją obłe umysły nijaków, jak zwykła nazywać tych, w których mózgach nie znajdowała absolutnie żadnych uczuć. Zupełnie nic. Na Sirius'im było to powszechne i uznane za pożądane. Otworzyła usta, gdyż zamierzała mówić, a nie wyrażać swe myśli. Zamknęła swój umysł najszczelniej jak potrafiła, na wypadek, gdyby macki kolektywu zechciały donieść swoim mocodawcom o nielegalnych praktykach. Cieszyła się z tego, że mogła wreszcie używać słów, a nie wszechogarniającej, oficjalnie używanej do komunikacji telepatii. Osobiście uważała, że nauczenie neorobotów tej umiejętności było fatalnym posunięciem, gdyż o ile kolektyw nie zawsze był w stanie odkryć czyjś umysł, to dla tak zaawansowanego układu scalonego nie stanowiło to żadnego problemu. Mój Astaaranie, czas, byś zrozumiał świat. Młody Lorianin nie wydawał się być wzruszony tą chwilą. Specjalnie jej to nie dziwiło. Wdał się w ojca, którego podczas obowiązkowych kopulacji widziała w sumie 3 razy. Wybrali dla niej partnera, który być może nawet by jej się podobał, gdyby nie to, że był pozbawiony wszelkich emocji, niczym cały kolektyw. Oboje powzięli okulary z jarzącymi się światełkami zamiast szkieł, od których odchodziły 2 prążkowane przewody podłączone do mikroprocesora na wysokości potylicy. Gotowy? Tak. Zamontowali osprzęt na swych głowach. Miriam przysunęła monitor po swojej lewej. Dotknęła komendy wejdź, po czym zamknęła oczy. To było jak zimne ukąszenie w szyję, które prędko rozlało się po całym ciele. Mikroprocesor neuronowy zsynchronizował się z synapsami w rdzeniu i po krótkim, intensywnym impulsie świetlnym, gdy ich mózgi się zgrały, przenieśli się poza Sirius'u. Znaleźli się na niskiej orbicie ich planety. Pod stopami mieli tylko przemykające w zawrotnym tempie cząsteczki skalno-pyłowe oraz kolejne warstwy chmur, z których w istocie składała się cała ich planeta, czyli gazowy olbrzym zwany Terra Alba II. Z tej perspektywy ich ciało niebieskie wydawało się być nieskończenie wielkim światem, ogromną planetą, która pokrywała niemalże połowę widnokręgu. Gdzieś w dole majaczyła struktura, która od setek cykli była ich domem. Stąd dobrze widoczne było centrum, w którym urzędował kolektyw. Wielka bryła w kształcie wielościanu, której krawędzie obracały się i naprzemiennie skrzyły ferią syntetycznych barw w słabym świetle ich układu podwójnego. Sirius'im, czyli w języku starożytnych cywilizacji, życie. Od centrum zaś odchodziły liczne skrzydła, przeogromne wieżowce, które zwano blokami. Tu panował większy chaos. Wielokształtne struktury, które przylegały do siebie bez większego porządku. Był jak wielki zielony las, o którym Miriam słyszała w dawnych legendach, które opowiadała jej babka. W jednym ze skrzydeł znajdowała się ich kwatera, a także przeszło 200 milionów innych istot rozsianych po całym Sirius'u. Widziała to niejednokrotnie, a za każdym razem widok ich stacji fascynował ją tak, jakby jej percepcja była tu po raz pierwszy. Cała ta struktura była napompowana życiem i skrzyła się od niego jak cząsteczki alfa, rozsiane po całym kosmosie. „Uważaj!” krzyknęła Miriam. Astaaran gwałtownie się obrócił, po czym zrobił unik. Musiała przyznać, że rozbawiło ją to.
W bliskiej odległości przeleciał duży głaz, który zapewne gdyby tylko byli w tym miejscu zmaterializowani, zmieniłby ich w pył gwiezdny. Na szczęście byli tylko hologramami z loriańską świadomością i wyobrażeniem, którego całość mieściła się w mikroprocesorze o powierzchni mniejszej niż szerokość linii papilarnej. Młody adept spojrzał na Miriam. Jego twarz była tak samo zimna i spokojna jak na początku. Być może wcześniej potajemnie dowiedział się, jak wygląda przestrzeń kosmiczna. Nie, po prostu nie wyrażał żadnych emocji. Dokładnie tak, jak nauczył go kolektyw. Mogła się przecież tego domyślić. Zakrząknęła. Chciała zwabić uwagę Astaarana. Jesteśmy na niskiej orbicie Terra Alba II. Nasz gazowy olbrzym jest 5. planetą w układzie podwójnym Julius AB. Wskazała na miejsce, gdzie mocno rozrzedzona atmosfera gazowego olbrzyma graniczyła z przestrzenią kosmosu. Dało się tam dojrzeć 2 świetliste punkty, z czego jeden z nich był znacznie jaskrawszy od pierwszego. Miriam telepatycznie przekazała komendę do systemu, po czym ich percepcja oddaliła się nieco od wielkiego symulatora crash testów, czym w rzeczywistości była niska orbita Terra Alba II. Jaskrawy blask prawie ich oślepił. Poza atmosferą światło nie było niczym rozpraszane, a gdyby znajdowali się tu fizycznie, ich ciała byłyby bombardowane zabójczym promieniowaniem kosmicznym, nawet w tak oddalonym od macierzystych gwiazd miejscu jak 5. planeta. Na szczęście wystarczyło telepatycznie przekazać do mikroprocesora żądanie o nałożeniu na obraz folii antyfotonowej i po chwili swobodnie mogli obserwować gwiazdy. Jedna z nich umiera? To pragnęłaś mi pokazać, pani matko? Zapytał Astaaran. Nie, nasz układ podwójny będzie funkcjonował jeszcze miliardy cykli. Więc dlaczego Julius A świeci słabiej? Czy jej zdolność wytwarzania energii jest mniejsza? Wręcz odwrotnie. Wzajemne oddziaływanie rośnie, przez co gwiazdy zderzą się i nie, nic z tych rzeczy. Młody Lorianin zamilkł. Miriam chciała sprowokować w nim irytację, ale i tym razem się zawiodła. Astaaranie, w zamierzchłych czasach energia jednej z gwiazd została ujarzmiona przez nas i wykorzystana do zasilania naszej cywilizacji. Zbudowaliśmy wokół niej potężną strukturę, która pozyskiwała światło, czyli energię, a następnie za pomocą źródeł przekazywaliśmy ją na Terra Alba. Dziś struktura niszczeje i nie pozostało po niej wiele, choć ostatnie jej części wciąż krążą wokół gwiazdy i redukują jej światło. To dlatego opuściliśmy Terra Alba? Zabrakło nam energii? Chcę znać prawdę. Miriam drgnęła, wyrażając nadzieję, ale i niepewność. Nie, jedna gwiazda w zupełności wystarczyła naszej planecie. Budowaliśmy już wtedy statki kosmiczne oraz stacje na innych planetach, które potrzebowały ogromnych zasobów energii, o wiele większych niż dostępne na Terra Alba. Astaaran pokiwał głową, choć w jego oczach dostrzegła nutę niezrozumienia. Jeszcze przyjdzie odpowiedni czas, by o wszystkim się dowiedział. Po chwili wrócili na niską orbitę. Miriam zapomniała odpowiednio skorygować położenie ich percepcji i Sirisium oddaliło się już od miejsca, w którym byli poprzednio. Przypominało teraz odległy, niknący punkcik świetlny w bezkresie chmur wodorowo-helowych, pyłu i przedlatujących odłamków skalnych. Była to jednak dobra okazja, by wyjaśnić Astaaranowi, skąd w tym momencie czerpią energię. Patrz! Wskazała miejsce na północnym biegunie Terra Alba II, gdzie miały miejsce potężne błyski rozświetlające powierzchnię planety. Miriam przypomniała sobie, że zanim zostaliby zmieceni przez przelatujący odłamek, zamarzliby w czasie krótszym niż sekunda, gdyż temperatury poza Siriusem dochodziły do minus 250 stopni w skali wrzenia wodoru. To wyładowania. Wielka burza. Gdy gorące i zimne masy gazów zderzają się, dochodzi do manifestacji energii. Błyski są tak potężne oraz jest ich tak dużo, że zasilają one w zupełności całe Siriusy. Energia jest magazynowana w źródłach. Wskazała na piramidalne struktury przelatujące poniżej nich, a następnie przy pomocy neorobotów transportowana na Siriusy. Miriam właśnie przypomniała sobie o swoich przemyśleniach, które dręczyły ją od wielu lat. Kiedy babka opowiadała jej o życiu na Terra Alba, nie mogła zrozumieć, jak cywilizacja Lorian nauczyła się funkcjonować w tak nieprzyjaznym dla życia środowisku ich obecnej planety. Ale być może były to tylko zwykłe bajki. Urodziła się tu i dorastała. Siriusum było dla niej całym życiem. Nie znała innego i była skora przypuszczać, że takie nigdy nie istniało. Pani matko, nie powiedziałaś mi całej prawdy. Twarz Miriam przybrała nieco strapiony wyraz. Nie była pewna, czy to dobrze, by Astaaran znał pełną prawdę.
Mogłaby bez problemu wyczytać w jego myślach to, co go dręczyło. Póki co wolała jednak o wszystkim dowiedzieć się werbalnie. O czym myślisz? Dlaczego opuściliśmy Terra Alba? Nie mogę tego znaleźć w centralnym zbiorze informacji, a każdy umysł mędrczy, do którego zajrzę, ukrywa to przede mną, bądź zwodzi mnie. Wiesz o tym, że to wiedza trudna, niewygodna. Młody pani matko, pragnę wiedzieć. Odpowiedział stanowczo, nie odrywając wzroku od rozbłysków wielkiej burzy. Miriam głęboko westchnęła. Wiedz, że ponad 300 cykli temu, w 2560 wybuchła na Terra Alba wojna, w której użyto broni masowego rażenia. Masowego rażenia? Tak, masowego. Czyli wojna, w której było tak wiele ofiar, że zagroziło to istnieniu całej cywilizacji. Miriam nie czekała dłużej i postanowiła zajrzeć do głowy Astaarana. Gdy to zrobiła, zobaczyła, że jego umysł przypominał wielką burzę. Szalejące, chaotycznie myśli, niczym chmury gazów i pyłów, które wciąż krążyły wokół ich percepcji. Gdy wojna dobiegła końca, przeżyło niewielu, tylko ci, którzy wczas zdołali się ukryć. Terra Alba nie nadawała się już do życia ze względu na zniszczoną atmosferę. Nie dało się tam oddychać. Astaaran milczał. Jego umysł wciąż był zbiorem chaotycznych myśli. Ci, którzy przetrwali, uciekli z Terra Alba i osiedli się tu, na Sirisuim, dawnej stacji surowcowej, którą wkrótce przystosowali do życia i rozbudowali. Ten proces trwa do dziś. Teraz też nie jesteśmy bezpieczni, prawda? Zobaczyłem to w myślach mistrza Ostuma. Odpowiedział telepatycznie, czując, że matka również przeszła na ten tryb porozumiewania się. Zobaczył strach w myślach mędrca? Zafrapowała się Miriam. To już historia na zupełnie inny czas, Astaaranie. Musimy kończyć. Akt 2. Kolektyw był w istocie wielką radą Sirisu, podczas obrad której zapadały wszystkie najważniejsze dla społeczności dyrektywy. Zbierał się raz na cykl, czyli obieg planety wokół rodzimych gwiazd. Na czele kolektywu stał wielki wódz wybierany na 10 cykli. Miriam bardzo rzadko uczestniczyła w posiedzeniu, a jeśli już, to jej udział ograniczał się do zdawania raportów z granic układu Julius AB oraz sąsiednich konstelacji. Nigdy nie przepadała za tą mało istotną rolą, jednak tym razem jej zadanie polegało na czymś zupełnie innym. Zagrożenie, z którym przyszło im się mierzyć, było prawdopodobnie największym wyzwaniem od czasów Wielkiej Wojny, w wyniku której ocaleni Lorianie musieli opuścić ich ojczystą planetę. Kolektyw był jednak spokojny, bo też jaki miał być? Od czasu, gdy jedyni, którzy przetrwali kataklizm, przybyli na małą stację surowcowo-badawczą Sirisuim, jednym z pierwszych dekretów, jakie wydało ciało przywódcze, był zakaz wyrażania emocji. To właśnie uczucia, w szczególności silnie negatywne, takie jak nienawiść czy gniew, uznano za przyczynę wybuchu wojny. Protoplaści społeczności na Sirisuim uznali również, że aby już nigdy więcej nie doszło do tak straszliwej katastrofy, jaka ich spotkała, należy zbudować społeczeństwo równe, zwalczyć różnice i pokonać indywidualizm. Ich bogiem miał być postęp technologiczny. Jego akolitą zaś telepatia, która służyła nie tylko do komunikacji, ale i kontroli nad umysłami. Pierwsze zebranie ogólne Sirisuim w tej sprawie nie przyniosło spodziewanego konsensusu. Oto z nieznanej galaktyki nadciągało na nich zagrożenie, które mogło zniweczyć wszystkie próby odbudowania dawnej chwały Lorian. Raz na zawsze. Cywilizacja Y, bo tak się przedstawiali, pragnęła zniszczyć Sirisuim, bądź zmusić Lorian do niewolniczej pracy. Pragnęli pozyskać energię i surowce z całego układu Julius AB. Dysponowali technologią, która była o setki, jeśli nie tysiące cykli lepsza od tej, którą posiadali mieszkańcy kolonii na Terra Alba II. Jak donosiła sztuczna inteligencja, która rozmieściła swe satelity w różnych częściach układu podwójnego, a także poza nim, najsilniejszą bronią, jaką dysponowali Y, były działa pulsarowe, które wytwarzały tak silne promieniowanie elektromagnetyczne, że mogły niszczyć całe planety. Lorianie jednak sądzili, że Y mogliby zniszczyć ich planetę w ostateczności,
gdyż zewnętrzne jądro Terra Alba 2 posiadało najbogatsze w znanym Lorianom wszechświecie złoża mitocylitu. To właśnie ze względu na ten surowiec wybudowano niegdyś Siriusy i to on był głównym budulcem sfery wokół Julius A. Był doskonałym przewodnikiem energii, a zarazem odznaczał się niespotykaną wytrzymałością, nieosiągalną do momentu odkrycia tego pierwiastka. Jego temperatura w skali wrzenia wodoru wynosiła 11 356,7 stopnia. Na domiar jego zalet skutecznie chronił przed promieniowaniem kosmicznym, dlatego całe Siriusy było również pokryte warstwą mitocylitu. Miriam była pewna, że to właśnie po ten pierwiastek przybyli Y. Dlatego bardziej prawdopodobnym scenariuszem było wygaszenie wielkiej burzy na biegunie północnym, co również zakończyłoby się anihilacją całej populacji ze względu na brak energii. Y przy odpowiednio dozowanej dawce promieniowania mogli zdmuchnąć atmosferę wraz z warstwą chmur, niczym silny podmuch wiatru, liście w legendach z Terra Alba, które Miriam opowiadała jej babka. Czasu na odpowiedź nie pozostawało wiele. Miriam rozumiała właśnie, że pacyfistyczna ideologia, którą od czasu Wielkiej Wojny kierował się kolektyw, nie przewidziała takich zagrożeń. Według raportu sztucznej inteligencji przedstawiciele cywilizacji Y nie posiadali ciał stworzonych przez biologię, a ich świadomość tysiące cykli temu została całościowo przeniesiona do maszyn. Jeśli więc ich mentalność była mechaniczna, to filozofia Lorian zakładająca, że z każdym poziomem rozwoju technologicznego cywilizacja staje się bardziej pacyfistyczna, nie miała w tym przypadku zastosowania. Miriam za każdym razem, gdy uczestniczyła w obradach, podziwiała ogrom auli, w której zasiadało 1500 członków loriańskiego kolektywu. Miejsce to było tak wielkie, że nie sposób było objąć wzrokiem całości. Mieniące się syntetycznym, fioletowym blaskiem ściany pokryte warstwą stałego argonu przytłaczały swoją nienaturalną czystością, a jedynymi ubytkami w ich idealnej formie były półokrągłe kopuły, mieszczące loże członków kolektywu. Młoda Lorianka zasiadła w jednej z nich. Fotel momentalnie dopasował się do jej ciała. Poczuła energię, która wypełniła jej rdzeń. Po chwili na licznych ekranach, które ją otaczały, wyświetliły się jej funkcje życiowe oraz wszystkie komendy bezpieczeństwa i kontroli danych. Odprężyła się. Wszystkie wskaźniki mieściły się w normie. Zsynchronizowała się z systemem, a następnie przesunęła bliżej dwa receptory, które za moment miały skanować jej umysł. Następnie otworzyła swe myśli. Jestem gotowa. Przekazała komendę do centralnego komputera Arbeo-2, który zarządzał całą ceremonią. Miriam Latheda, obywatelka bloku 7, 5. strażnik w Departamencie Wczesnego Ostrzegania, wybrzmiał zimny głos w jej głowie. Niech będzie pozdrowiony naczelny wódz oraz szlachetny kolektyw. Niech wielka burza do rzeczy, strażniku. Nie mamy czasu. Najwyraźniej pierwotny raport wstępny przedstawiła kolektywowi sztuczna inteligencja. Miriam nie zamierzała kłamać, ani choćby przedstawić częściowej prawdy. Zresztą, o tym i tak wszyscy by się dowiedzieli. Grozi nam totalna anihilacja. Przedstawiciele cywilizacji Y postawili jasne ultimatum. Podporządkujemy się bądź zginiemy. O tym wiemy. W jakim celu więc zostałam wezwana? Jakie mamy szanse na obronę waszym zdaniem? Miriam na moment zawahała się. Choć nie oczekiwała jakichkolwiek deklaracji ze strony kolektywu, to należało pamiętać, że była posłańcem złych wieści. Ktoś jednak musiał to zrobić. Z raportu sztucznej inteligencji wynika, że niewielkie, jeśli nie znikome. Jedynym ratunkiem będzie wojna, którą przegramy, choć godnie odejdziemy. Honor jest oznaką barbarzyństwa okazywaną w zamierzchłych czasach. Upominam was, Latheda, rozbrzmiał chłodny ton w jej umyśle. A więc możemy uciec. Dysponujemy międzygalaktycznymi statkami. Szanowny kolektyw zapewne wie, że w sąsiednich konstelacjach znamy już teraz 35 planet podobnych do Terra Alba, gdzie panuje atmosfera tlenowa. Moglibyśmy zacząć nowe życie. Miriam była pewna, że kolektyw brał pod uwagę i takie rozwiązanie. Jednak problemem była pojemność statków, które w żadnym razie nie mogły pomieścić całej populacji Lorian, liczącej przeszło 200 milionów, a to zapewne była kluczowa sprawa dla Rady Siriusy. Cywilizacja Y dysponuje bronią pulsarową, która przewyższa nas technologicznie o wiele poziomów. Nie znamy żadnych metod obrony przed nią. Wystarczy wola Y, by wygasić wielką burzę bądź zniszczyć całą Terra Alba 2. Rozumiemy wszystko, Miriam Latheda. Czy macie coś do dodania?
Zanim odłączyła się od systemu, usłyszała prywatne wezwanie do siedziby przywódcy kolektywu. Gdy podnosiła się z fotela, poczuła, jak pociły jej się dłonie. Potrafiła powstrzymać się mentalnie, a jednak jej ciało wciąż nie potrafiło się do tego przystosować. Przemierzając kolejne korytarze siedziby kolektywu, zatrzymała się w miejscu, gdzie za neonową szybą pokrytą mitolicytem dojrzała wyraźny kształt krzywizny ich gazowego giganta. Zza horyzontu wychylała się właśnie Julius B. Jej promienie, padając na powierzchnię planety, tworzyły zapierający dech w piersiach spektakl wirujących różnobarwnych chmur, które w zderzeniu ze światłem mieniły się wszystkimi odcieniami czerwieni, brązu czy zieleni, jakie były w stanie zarejestrować jej synapsy. Podziwiała paradoks sytuacji, w której się znaleźli. Pierwszy raz w życiu zrozumiała, że ta wroga jakiemukolwiek życiu planeta, nie posiadająca nawet stałej powierzchni, jest w rzeczywistości ich pięknym domem. Domem, którego pragnęła bronić. Gdy została wpuszczona do siedziby wielkiego wodza, poza licznymi ekranami, które otaczały jego stanowisko, jej uwagę przykuł wazon z dziwnymi roślinami. To lilie. Na Terra Alba ponoć pięknie pachniały, zanim nastała wojna. Niestety nie udało nam się odpowiednio zmodyfikować ich kodu DNA, aby posiadały zapach. To było dziwne. Tak jakby jej wewnętrzny proces zakazał jej rodzić pyłków, zakazał rozwijać się. Po prostu nie miała chęci do życia w naszym syntetycznym świecie. A przecież ma tu wszystko. Miriam czuła, że była to ironia. Kiedy naczelny wódz odwrócił się do niej twarzą, zobaczyła, że prawy płat jego czoła stanowiła płyta ze wzbogaconego stopu platyny i lantanu, a zamiast rąk i nóg posiadał bioprotezy neuronalne. Nawet nie zdążyła czegokolwiek pomyśleć, gdy poczuła zimny dreszcz rozlewający się po całym ciele. Naczelny wódz dosłownie włamał się do jej umysłu, nie potrzebując zgody. Przeskanował go, po czym skwitował cały proces mechanicznym skinieniem głowy. Nie słyszałam nigdy o liliach, ale są... Zmitygowała się. Miriam Latheda, chcieliście myśleć, że są piękne? Tak. Wyprostowała się jak na apelu. Myślała zupełnie szczerze. Na jego twarzy zagościł mroczny uśmiech. Obrzucił ją przenikliwym spojrzeniem, tak jakby wciąż chciał zbadać niedostępne dla telepatii zakamarki mózgu. Odczytać ją. Jak sądziła Miriam, nie miał z tym żadnego problemu. Do dziś nie mogę zrozumieć jednego. Wódz złożył swe bioprotezy rąk w uścisku. Już przeszło 300 cykli egzystujemy na Sirisium, a ja wciąż nie mogę pojąć, co kierowało umysłami naszych przodków, gdy podejmowali decyzję o samozagładzie na Terra Alba. Zapewne sądzili, że udało im się zniszczyć wroga, zanim on zniszczy ich. Wróg? Zainteresował się wódz. Kierowały nimi emocje tak prymitywne jak gniew, nienawiść, złość, chciwość, pycha, wymieniała Miriam. Przestała, gdy na twarzy przywódcy wstąpiło zakłopotanie. Prymitywne emocje. Tak, wielki wodzu. Wiem o tym, ale zupełnie nie rozumiem, jak można osiągnąć stan, w którym umysł Lorianina przepełni gniew i złość. Nasi przodkowie już na Sirisuim zadbali o to, aby zmodyfikować nasze kody genetyczne. Staliśmy się łagodni. Na Terra Alba wierzyliśmy w bogów, ale na Sirisuim uznano, że religia tworzy nienawiść. Teraz wierzymy w postęp technologiczny. To on stał się naszą najwyższą wartością. Ale problem leży gdzie indziej. Wśród bioneuronalnych mikroprocesorów w moim półmechanicznym umyśle zaczynam czuć pustkę. Czuć! Miriam przełknęła ślinę. Udało nam się zbudować zdatną do życia stację. Opanowaliśmy żywioł wielkiej burzy i zaprzęgnęliśmy go do pracy. Stworzyliśmy osobliwość sztucznej inteligencji. Rozwinęliśmy neurobiologię na skalę, o jakiej nie śniło się naszym przodkom. Budujemy statki, którymi możemy latać do innych galaktyk. A to wszystko w puszce zawieszonej nad planetą nieprzyjazną jakiemukolwiek życiu. Chwała naszym przodkom, skinęła Miriam. Ale ja zupełnie tego nie rozumiem. Nasi przodkowie najwyraźniej nie przewidzieli sytuacji, z którą przyszło nam się zmierzyć. Zostaliśmy stworzeni do pokojowej koegzystencji z sobą, jak i z innymi cywilizacjami. Aby tragedia, jaka spotkała nas w 2560 nie powtórzyła się już nigdy. I co teraz? Jesteśmy tylko pyłkiem w kosmosie, który można zdmuchnąć jak zwiędnięty płatek kwiatu lilii. Wiem. Po co mnie wezwaliście, wielki wodzu? Wyczytała to w niewielkim skrawku umysłu przywódcy, który jej udostępnił. Nie uciekniemy nigdzie.
Nie załadujemy 200-milionowej populacji na statki międzygalaktyczne. Jeśli zaś zgodzimy się na warunki Y, nasza chwała przepadnie, raz na zawsze. Skończy się epoka rozwoju, a zacznie wielka niewola. Wielki wódz zamyślił się na moment. Nie boję się. Nie czuję gniewu i nienawiści. Nie potrafię się lękać. Ale czuję ciężar historii, która osądzi mnie i kolektyw. To jest moja rola, którą jestem winien Sirisuim. Rozumiem. A więc wojna. To chcecie myśleć. Wódz zamknął swe oczy, wziął głęboki wdech i uniósł głowę w górę. Złożył swe mechaniczne dłonie w modlitewnym geście. W podziemiach kompleksu wojsk strategicznych dawnego Imperium Gandiru na Terra Alba wciąż znajdują się głowice termonuklearne. Nie zdążyli ich użyć w 2560. Wszystko wskazuje na to, że po odpowiedniej modyfikacji i przygotowaniu ich przez naszych naukowców będą się nadawać do użycia. Polecicie tam wraz z 3 neorobotami, które będą wam służyć wszelką potrzebną pomocą. Zrobiło się jej gorąco na samą myśl o tak wielkim zadaniu. W jej rękach miał spoczywać los całego Sirisuim. Nie zamierzała jednak okazywać strachu. Nie mogła. Dlaczego ja, wielki wodzu? Czy same neoroboty nie będą odpowiedniejsze w wykonaniu tak ryzykownej misji? Ty jesteś inna. Dobrze wiesz, o czym mówi Latheda. Potrafisz odczuwać, a to w tej misji jest bezcenne. Inna? Działanie pod wpływem emocji nigdy nie kończy się dobrze. Przywódca znowu zmierzył ją przenikliwym spojrzeniem. Nie w tym rzecz. Jest coś, co przez wszystkie nasze cykle na Sirisuim było skrywane w największej tajemnicy. Oficjalnie. Wojna w 2560 zakończyła się anihilacją prawie całej naszej cywilizacji. A wszyscy, którzy przeżyli, uciekli z planety, pozostawiając za sobą wypalony, nie nadający się do życia kawałek skały. Prawda jednak jest taka, że na Terra Alba życie przetrwało, a z czasem ewoluowało, przystosowując się do warunków na planecie. Tamtejsze istoty żyją na znacznie niższym poziomie niż my. Tyle wiemy. Reszta pozostaje tajemnicą, bo badanie tej planety było surowo wzbronione. Obawiam się, że w przypadku kontaktu, do którego nie winniśmy dążyć, wy, Miriam Latheda, okażecie się skuteczniejsi niż neoroboty. Wszystkich szczegółów dowiecie się na pokładzie statku, który zabierze was na Terra Alba. Jest już gotowy do podróży. Plan misji poznacie również na jego pokładzie. Nie ma czasu do stracenia, Miriam Latheda. To nasza jedyna szansa. Szoku, jakiego doznała Miriam, nie była w stanie nawet ukrywać. Ale nie myślała o odmowie. Wola kolektywu była dla niej święta, choć drżała na samą myśl odpowiedzialności, jaka spadnie na jej barki. Powodzenia, Miriam Latheda! Pozdrówcie ode mnie Terra Alba! Wyraził na pożegnanie wielki wódz. Spoglądał na kwiat lilii. Akt 3. Widok planety Terra Alba z jej orbity nie różnił się bardzo od gazowego olbrzyma, wokół którego krążyło Sirisuim. Grube warstwy ciemnoszarych chmur kłębiły się wokół planety, jakby pragnąc szczelnie przykryć bolesną przeszłość planety. O wejściu w atmosferę poinformowały Miriam bijące na alarm czujniki, które meldowały o przekroczonych normach promieniowania gamma. Szczęśliwie Voltan, statek międzyplanetarny, na którego pokładzie się znajdowała, był na takie warunki przygotowany, bowiem właśnie do odwiedzenia obcych planet został stworzony. Miriam wyposażona była w specjalny skafander ochronny, ale największym wyzwaniem miały okazać się niskie temperatury na planecie. Możliwe było, że wszystkie urządzenia razem z neorobotami, które z nią leciały, mogły okazać się bezużyteczne w starciu z nuklearną zimą. Poprawdzie mówiąc, Latheda, przyzwyczajona do hermetycznego środowiska Sirisuim, miała po raz pierwszy w życiu znaleźć się oko w oko z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, o czym poinformował ją już komputer pokładowy statku, którym leciała. Obawiała się również spotkania z tubylcami. Najgorszy był jednak brak elementarnej wiedzy o życiu na Terra Alba, a to tylko wzmagało w niej niepokój. Po przedarciu się przez grube warstwy chmur w dolnej części atmosfery jej oczom ukazał się widok powierzchni planety. Szary, wypłowiały, zapewne toksyczny dla jej ciała śnieg szalał pędzony kolejnymi ciosami wichru.
W miarę przybliżania się do punktu zero, czyli bliskiej okolicy dawnego ośrodka, w którym miały znajdować się głowice, dojrzała majaczące ruiny dawnych zabudowań czy pojazdów. Wreszcie Voltan znalazł odpowiednie miejsce na lądowanie. Dokładnie nad halą, w której mieściła się broń. Komputer wyłączył silniki na antymaterię, a pojazd opadł swobodnie, wzniecając wokół siebie wielką falę śniegu. Kolejne systemy napędowe ulegały uśpieniu, aż pozostał jedynie specjalnie zbudowany na potrzeby misji konwencjonalny agregat na prąd stały o dużej mocy, który miał posłużyć do uruchomienia układu odpowiedzialnego za wyniesienie broni na powierzchnię. Skanuje teren, brak ruchu w okolicy. Usłyszała mechaniczną komendę jednego z neorobotów. Melduje o przystąpieniu do etapu pierwszego. Przekazała wieści do dowództwa na Sirisuj. Na początku pojazd opuściło 3 przedstawicieli sztucznej inteligencji, których zadanie polegało na odnalezieniu centralnego układu zasilania i połączeniu go z agregatem. Według raportu wykonawczego wszystkie instalacje w ośrodku były odpowiednio zabezpieczone i wykonane z najwyższej jakości materiałów, więc ryzyko ich niesprawności nawet po tak długim okresie stagnacji było niewielkie. Usłyszała głośny szum wiatru z zewnątrz, od którego zadrżał Voltan. Po chwili zabuczał agregat, zwiastując, że wszystko szło zgodnie z planem. Wkrótce do pojazdu powróciły neoroboty, meldując Miriam o wykonaniu zadania i zdając jej raport z czynności. W końcu ubrała skafander, podpięła się do systemu wspomagania interneuronalnego i jeszcze raz sprawdziła wszystkie zabezpieczenia, po czym podążyła do komory wyjściowej. Etap pierwszy wykonany. Przystępuje do etapu drugiego. Przywitał ją dziwny szum, którego nie słyszała nigdy w życiu. Uderzający o skafander śnieg utrudniał skupienie się i powodował uczucie ciągłego zagrożenia. Każdy krok sprawiał jej nie lada wysiłek, bowiem przyciąganie na Terra Alba było większe niż na Sirisuj. Czuła się, jakby stąpała po grząskim gruncie, w którym zapadały się jej nogi. Całe szczęście wspomaganie interneuronalne działało bez zarzutów. Widziała wyraźnie kontury wszystkich kształtów przed sobą. Mimo to czuła się bardzo niepewnie. Była obcym bytem na obcej sobie planecie. Zbliżała się do wielkich, zaśniedziałych wrót, na których widniał napis: Magazyn dóbr strategicznych. Przebywanie w pobliżu bez ważnej przepustki grozi śmiercią. Przy drzwiach znajdował się nieużywany mechanizm, który zapewne, gdyby działał, podałby komendę z żądaniem karty dostępu. Na szczęście miała ze sobą urządzenie, które o setki cykli wyprzedzało tak prymitywną i łatwą do oszukania technologię. Magnesor. Umieściła go w pobliżu miejsca, gdzie znajdował się mechanizm otwierający. Urządzenie szybko zsynchronizowało się z systemem w drzwiach i po chwili klamka drgnęła z ciężkim chrzęstem. Weszła do środka, gdzie powitało ją pulsujące światło, które zapewne oznaczało alarm jądrowy. Oznaczało to, że system obiektu został 300 cykli temu wprowadzony w zarządzanie bojowe, czyli głowice były o krok od zamontowania ich na międzykontynentalnych pociskach balistycznych i wystrzelenia. Wszędzie walały się resztki dokumentów. Pod ścianą znajdowało się biurko z fotelem, z którego został tylko szkielet. Obok stały szafy pancerne z pordzewiałymi drzwiami. Po drugiej stronie ciemnego, częściowo zatopionego korytarza znajdowały się kolejne wrota. Z nimi również poradził sobie magnesor. Przeszła do dużej hali, w której dachu znajdowała się pokaźna wyrwa. Oplatały ją pourywane druty niczym martwe palce. Po drugiej stronie budynku dojrzała porozrzucane szczątki różnych żelbetowych kawałków. Musiał tu uderzyć pocisk rakietowy. Raczej konwencjonalny, sądząc po niewielkiej skali zniszczeń. Pokonała rój pomieszczeń, hali, schodów i licznych wrót. Była wdzięczna, że ostatni Lorianie, którzy opuszczali Terra Alba, zabrali ze sobą plany bazy jądrowej. Podążała dokładnie tam, gdzie wskazywało jej drogę wspomaganie interneuronalne, aż dotarła do hali głównej, w której znajdowały się głowice, o czym informował ją duży, wyblakły symbol ostrzegający o promieniowaniu na drzwiach. Duże, okrągłe pomieszczenie przypominało jej starożytne świątynie z legend, które słyszała od babki. Świątynia zniszczenia, pomyślała z przekąsem. Wydała rozkaz do neorobotów, aby uruchomiły oświetlenie w hali głównej. Po czym, gdy martwy czerwony półmrok padł na zimne ściany pomieszczenia, odnalazła to, czego szukała. 3 głowice znajdowały się w dużych gablotach z pancernego szkła. Na pierwszy rzut oka nikt by nie stwierdziła, że te ciemnozielone kule o kształcie pocisku mogły przyczynić się do upadku cywilizacji na tej planecie. Rozejrzała się.
szukając mechanizmu wynoszącego. Gdy wreszcie go odnalazła, otworzyła gabloty za pomocą magnesoru i wydała kolejną komendę do jej mechanicznych towarzyszy. Potężne klapy nad jej głową rozwarły się i ponownie usłyszała znajomy, niespokojny szum. W komorze zawirował śnieg. Nad jej głową zobaczyła światła Gwoltana z otwartym przedziałem ładunkowym. Po umocowaniu głowic na instalacji wynoszącej nadzorowała proces, a w jej głowie kłębiły się kolejne myśli. Czuła coraz większe zmęczenie i spokoju nie dawała jej kwestia istot, które zamieszkiwały Terra Alba. Czy byłyby pokojowo nastawione? A co, jeśli uznaliby intruzów za wrogów? Żyli przecież w brutalnym świecie pozbawionym praw innych niż prawo siły. Ich mentalność zapewne różniła się od tej, którą osiągnęli Lorianie na Sirisu. Rozmyślania przerwała jej komenda jednego z robotów, że cel został osiągnięty i głowice znajdują się już na statku. Odetchnęła z ulgą i przekazała wieści do dowództwa. Etap 2 wykonany. Przystępuje do etapu 3. Przyjąłem. Wracajcie do domu, Miriam Latheda. Szybko wydostała się z kompleksu i w stanie skrajnego zmęczenia dotarła do statku. Marzyła o podróży powrotnej na Sirisiu. Po takiej misji zapewne dostanie awans. Być może nawet dostanie posadę naczelnika Departamentu Wczesnego Ostrzegania? Wykryłem ruch. Komenda jednego z neorobotów wybudziła ją z letargu. Ruch? Gdzie? Kto? Przeraziła się nie na żarty. Zabrała stopę z klapy wyjściowej Voltana z powrotem na nieprzyjazny, śnieżny grunt. Rozejrzała się. Wspomaganie interneuronalne szybko wykryło dwie, powoli zbliżające się człekokształtne sylwetki. Istoty z Terra Alba były mniejsze niż Lorianie z Sirisu. A może to były dzieci? Przez migające kontrolki nie mogła dojrzeć twarzy, ale usłyszała ich głos. Był wysoki. Przypominał przeciągłe jęczenie o różnym natężeniu i barwie, a zapewne w ten sposób się komunikowali, a więc istoty te musiały być inteligentne. Widzę ich. Człekokształtne istoty zbliżają się do mnie. Przekazała nerwowym głosem komendę do dowództwa. Przyjąłem. Mam obraz. Co mam robić? Zapytała szybko. Odpowiedziała jej cisza. Oddech jej znacznie przyspieszył. Stójcie! Krzyknęła, ile miała sił w piersi. Choć wątpiła, że zrozumieją. Istoty odpowiedziały jej ożywionym jękiem. Energicznie pomachała ręką w prymitywnym geście, który chyba każdy powinien zrozumieć bez względu na rasę, z jakiej się wywodzi. Nie zbliżajcie się. Niestety nie zrozumieli. Byli już tak blisko, że zobaczyła ich twarze, wysunięte do przodu czoła i zapadnięte policzki. Istoty te nie posiadały oczu, a na ich miejscu znajdowały się dwa organy przypominające małżowiny uszne. Już rozumiała, dlaczego jej gesty nie przyniosły rezultatu. Po prostu jej nie widzieli, a jedynie czuli bądź słyszeli. Zapewne w środowisku nuklearnej zimy organy takie jak oczy zostały uznane za zbyteczne przez ewolucję. Miriam Latheda, tu dowództwo. Łączę z wielkim wodzem. Cholera! Zakleła. Moment później zdała raport przywódcy. Mieliśmy nie dopuścić do spotkania 3. stopnia! Nie wzywałam ich tu! Ku jej zdziwieniu istoty z Terra Alba nie były wrogo nastawione. Nie atakowały jej, a jedynie badały ją swoimi organami, wydając kolejne zaciekawione pojękiwania. Zabij ich! Co? Przecież nasza cywilizacja... Zabij ich! Nie mogą dowiedzieć się o naszym istnieniu. Ręka jej zadrżała. Była wyczerpana. Istoty nie wykazywały żadnych agresywnych zamiarów, ale wola kolektywu była świętością. Gdyby jej nie wykonała, zapewne pożegnałaby się nie tylko z awansem, ale i ze swoim dotychczasowym stanowiskiem. Wyjęła mały pistolet laserowy. Wycelowała go w pierwszą z istot. W jej oczach pojawiły się łzy. Musiała uważać, żeby nie doszło do zwarcia w obwodach interneuronalnych, które okalały jej twarz. Bała się. Tak bardzo się bała. Zabij ich! Głos przyprawiał ją o ból głowy. Był natarczywy, rozkazujący. Ustawiła moc. Oślepiający błysk lasera. Dym. Jedna z istot padła martwa z wypalonym otworem w nieproporcjonalnie dużym podług reszty ciała brzuchu. Druga z istot zajęczała rozpaczliwie. Zaczęła kręcić nerwowo głową i tupać nogami. Kolejny błysk lasera. Odlatując z Terra Alba starała się nie myśleć o niczym. Wszystkie ideały, które miała wszczepiane do jej wspomaganego nowatorskimi technologiami umysłu, legły w gruzach, takich jak te na tej skutej zimnym planecie. Mieli już nigdy więcej nie niszczyć i nie zabijać. Ale czy to było możliwe? Czy w tym przeogromnym wszechświecie było gdzieś miejsce, w którym nie istniało prawo przemocy? Na wszystkie te pytania miała gotową odpowiedź. Dowód znajdował się w ładowni Voltana.
czytał Demon przy mikrofonie.